Cześć, z tej strony Grzegorz Piątkowski z serwisu Bajka. W jednym z ostatnich filmów pokazywałem Wam właściwie fabrycznie nowego Seeda, który został zdemontowany z nowego roweru. Ten amortyzator trafił do nas od jednego z klientów, który zażyczył sobie sprawdzić, jak po latach on wygląda, czyli mamy wykonać kompleksowy serwis. I ja pytałem Was, czy macie ochotę oglądać przegląd takiego amortyzatora, zarówno w komentarzach pod filmem, jak i w kontakcie osobistym między nami w serwisie daliście wyraz temu, że jak najbardziej, więc dziś chciałbym o tym Wam opowiedzieć. Będzie bez zbędnego gadania, postaram się opowiedzieć, jak najszybciej taki serwis wykonać. Co będzie nam potrzebne? Będą nam potrzebne rękawiczki, oleje, smary, chemia, brud nie wpływa dobrze na skórę dłoni i szkoda je niszczyć, dlatego osobiście sugeruję korzystanie z rękawiczek, najlepiej nitrylowych. Będzie nam potrzebny młotek, którym odbijemy tłoki, grzechotka z nasadką 8 mm na jedną stronę goleni, na drugą stronę goleni będzie nam potrzebny klucz nasadowy 10 mm. Do górnych korków nasadka splanowana, oczywiście nasadka najlepiej z aluminium. My używamy narzędzi Abbey Bike Tools. Śrubokręt krzyżakowy, nieduży, strzykawka do oleju, kłójka, jak ja ją nazywam, aby wyjąć oporne uszczelki. Oczywiście manual. W sieci te manuale są jeszcze do znalezienia, ale coraz trudniej. My używamy książki z tamtych lat, którą kiedyś dostałem od bardzo dobrego kolegi i bardzo dobrego mechanika. Mam ją do dziś i naprawdę w dobie aplikacji, wszelkich instrukcji w formie elektronicznej, książka w wersji papierowej, uwierzcie mi, naprawdę jest nierzadko zbawieniem. Olej RockShoxa o gęstości 15 WT. Następnie Fox Fluid do uszczelnienia komory powietrznej. Dlaczego Fox Fluid? Ano dlatego, że w momencie produkcji tych amortyzatorów RockShox stosował swój fluid o nazwie Redrum, ale od wielu, wielu lat nie jest produkowany. Tak naprawdę bardzo ciężko go dostać i naprawdę doskonałym, choć drogim, ale doskonałym zamiennikiem jest właśnie ten fluid. Na koniec pompka z odpowiednim adapterem, który umożliwi nam napompowanie amortyzatora. Mata do wszelakich drobnych części i oprócz tej maty jeszcze będzie nam potrzebny papierowy ręcznik, ale ja ten papierowy ręcznik mam właśnie przy swoim stojaku. Mając to wyposażenie, chyba o niczym nie zapomniałem, możemy zabrać się do serwisu. Zaczynamy od odkręcenia tych plastikowych nakrętek broniących dostępu do zaworów powietrza. W tym amortyzatorze mamy 3 komory powietrzne. Jest to amortyzator Dual Air, czyli mamy pompowaną komorę pozytywną, jak i negatywną, a z drugiej strony jest jeszcze dodatkowa asysta powietrzna. Po odkręceniu wszystkich nakrętek możemy przejść do spuszczenia powietrza. Proponuję zacząć od góry, od asysty powietrznej. Bierzemy sobie szmatkę z tego względu, że redrum, który powinien znajdować się w środku, może nam tędy wylecieć. Jest to zupełnie normalny objaw. I rzeczywiście widzimy go na zewnątrz. Z drugiej strony mamy wspomnianą komorę Dual Air. W przypadku pompowanej komory pozytywnej i negatywnej nigdy nie zaczynamy od spuszczania powietrza z góry, tylko od dołu. Komora jest pusta, ale widzimy, że bardzo dużo redrumu, które pewnie przez lata z komory pozytywnej zdążył spłynąć do negatywnej, nam wycieka. Zobaczymy, jak to wygląda w komorze pozytywnej. W komorze pozytywnej dosłownie odrobina powietrza. Amortyzator przy spuszczaniu nam się tego powietrza zsunął, co oznacza, że uszczelki są po prostu do wymiany. Następnie przechodzimy do odkręcenia regulatora
tłumika. Robimy to śrubokrętem krzyżakowym. Śrubka jest bardzo mała, łatwo ją uszkodzić, dlatego zalecam ostrożność. Odkładamy. Od strony tłumika mamy podejście na klucz 8 mm. Bierzemy sobie wcześniej wspomnianą nasadkę w tym rozmiarze z grzechotką. Gwint jest standardowy, prawoskrętny. Odkręcamy. Tutaj uwaga, zawsze przy odkręcaniu mocno dociskamy klucz od góry, tak abyśmy nie obrobili aluminiowej nakrętki. Jest to bardzo łatwe do zrobienia. Klucz nam może się omsknąć, dlatego zawsze, za każdym razem klucz musi być mocno dociskany ręką od góry. Odkręcamy. Tutaj uwaga, nie odkręcamy tego do końca, z tego względu, że musimy za pomocą tej właśnie nakrętki odbić tej widoczny już tłok, ponieważ tłok klinuje się w otworze goleni dolnej. Odkręcamy do takiego momentu, aż ten kruciec regulatora tłumika schowa się w nakrętce. Wystarczy. To samo robimy z drugiej strony, gdzie będzie nam potrzebny klucz 10 mm, który sobie wcześniej przygotowałem. Natomiast tutaj drobna uwaga. Odległość od nakrętki i haka goleni jest naprawdę niewielka. I tutaj widzę, że ten klucz albo spowoduje rysy na goleni, albo będzie osadzony zbyt płytko, aby bezpiecznie tę nakrętkę odkręcić. Co robimy w takim przypadku? Bierzemy klucz płaski i odkręcamy. Ja teraz amortyzator włożę sobie w stojak, ponieważ w dłoniach takie odkręcanie może spowodować obrobienie nakrętki. Amortyzator mam w stojaku. Bierzemy wspomnianą dziesiątkę płaską i powoli odkręcamy, uważając na to, aby nie porysować goleni, ani nie nagnieść nakrętki. Kiedy możemy zrobić to ręką, wykręcamy ręką i tutaj również musi powstać między nakrętką a golenią przestrzeń, abyśmy za pomocą młotka mogli odbić widoczny już tutaj tłok. Po przygotowaniu sobie pojemnika na olej, który nam tędy będzie wypływał, możemy przejść do odbicia wspomnianych tłoków. Teoretycznie moglibyśmy to zrobić za pomocą wspomnianych nasadek 8 i 10 mm. Natomiast kiedy weźmiemy sobie taką nasadkę i uderzymy w nią młotkiem, w tym miejscu nasadka zarysuje nam hak. Dlatego nie robimy tego przez nasadkę. Sugeruję użycie młotka. Wprawną ręką uderzamy tutaj, aby też nie uderzyć w hak. Wystarczy. To samo robimy z drugiej strony. To wszystko możemy teraz odkręcić. Dlaczego nie powinniśmy uderzać, aby niszczyć golenie, rysować bardziej? Ano z tego względu, że jest to bardzo wrażliwy na warunki atmosferyczne stop z domieszką magnezu, który po prostu zacznie nam się utleniać, korodować. Tutaj widzę pewien problem, mianowicie prawdopodobnie kręci nam się tłok, co może sugerować, że posiada fabryczną wadę, aczkolwiek to będziemy mogli ocenić dopiero po zdjęciu goleni dolnych. Wracając do właśnie goleni dolnych, tutaj bardzo często powtarzanym mitem jest mit, iż golenie dolne wykonane są z magnezu. No nie jest to magnez, jest to aluminium z dodatkiem magnezu. Przy czym ten dodatek magnezu naprawdę jest niewielki. A żeby było ciekawiej, te SID-y posiadały golenie klejone z dwóch części. Ten element był jako całość, te dwa elementy i widoczna podkowa jest z zupełnie innego stopu. I tutaj w tym miejscu właśnie kielichów była to część klejona. Tutaj są to takie plastikowe talerzyki, które bardzo często klinują się na
tłoku. Tutaj możemy sobie pomóc szmatką, aby łatwiej było nam go zdjąć. Są to elementy oczywiście jednorazowe i będziemy zakładać nowe. Tak jak widać, są tutaj uszkodzenia, które dyskwalifikują taką podkładkę z dalszego użytku. I teraz ściągamy golenie. Powinien nam łatwo zejść, niemniej czasami nie chcą tego zrobić, możemy sobie pomóc delikatnym uderzeniem ręką. Tutaj jak widać amortyzator nigdy nie był rozbierany, prawdopodobnie, a wynika to z tego, że mamy naprawdę niemalże idealnie czysty redrum. On sobie teraz spłynie z goleni, ja je tutaj powieszę i zostawię. Zdejmiemy gumowe osłony. Możemy przystąpić do odkręcenia górnych korków. W przypadku odkręcania również bardzo ważna kwestia, czyli mocno dociskamy nakrętkę od góry. Ja robię to w taki sposób, że łapię sobie tutaj 3-4 palcami koronę od dołu, dociskam mocno kciukiem i wtedy mogę spokojnie nakrętkę odkręcać. Wykręcamy nakrętki. Jak widać, duże ilości redrumu. Uszczelki wyglądają nieźle, natomiast ewidentnie są zdeformowane. No, po tylu latach od produkcji, umówmy się, minęło praktycznie ćwierć wieku. To wszystko wymaga oczywiście wymiany. Tak jak widzicie, oba tłoki powinny wystawać przynajmniej na taką długość. To, że są zsunięte, oznacza to, że uszczelki należy wymienić. To jest właśnie rzecz, po której możecie poznać, kiedy dana uszczelka jest do wymiany. Kiedy właśnie przy spuszczaniu powietrza tłok wsuwa nam się do środka. Zdejmujemy odbojniki. I bardzo ważna rzecz, o której nie wspomniałem na początku, mianowicie w tym miejscu widzimy podejście na sześciokątny klucz, w tym i w tym miejscu. Do tego celu, do odkręcenia tych właśnie nakrętek, a to musimy zrobić, potrzebny jest taki oto klucz. Jest to oryginalny klucz RockShox, od wielu lat już nie produkowany, czasami go jeszcze można znaleźć, ale właśnie bez tego klucza dobranie się do wnętrzności jest niemożliwe. I tutaj będziemy potrzebowali jeszcze klucza oczkowego, jak dobrze pamiętam 15 mm, zgadza się. I tutaj gwint oraz tutaj jest lewoskrętny. Klucz wkładamy od tej strony. Jako że gniazdo jest naprawdę bardzo płytkie, musimy działać uważnie. Klucz należy mocno docisnąć i pamiętać o tym, że gwint jest lewoskrętny. Ja sobie tutaj pomogę lewą ręką, a prawą będę odkręcał. Poszło w miarę łatwo. Pamiętamy naprawdę, żeby cały czas ten klucz był przez nas dociskany, bo tę nakrętkę bardzo łatwo jest uszkodzić. Aczkolwiek w razie uszkodzenia mam jeszcze kilka takich nakrętek fabrycznie nowych, więc problemu by nie było. Niemniej oczywiście po co te problemy sobie tworzyć. Tutaj dokręcenie było niezbyt mocne, więc to mi bez problemu wyjdzie. I co my tu widzimy? Jest to cała komora powietrzna. Tak wygląda właśnie w tym modelu. Jest to taki cartridge, który tutaj posiada quadring. W środku jest uszczelka wargowa, a tutaj znajduje się klasyczny o-ring uszczelniający komorę pozytywną od góry. To samo robimy
ze strony drugiej. Dociskamy mocno klucz. Z tej strony idzie naprawdę ciężko. Nakrętka jest dokręcona wyraźnie mocno. Zresztą słyszeliście i słyszycie na pewno, jakie dźwięki wydaje przy odkręcaniu. I tutaj właściwie spodziewam się jednak jakiegoś kleju na gwincie. Ten element jest tak naprawdę najbardziej newralgicznym w tym modelu, w tych modelach amortyzatorów, bo te nakrętki były stosowane praktycznie do samego końca istnienia amortyzatorów SID z goleniami 28 mm, aczkolwiek w późniejszych modelach nieco poprawiono ten system, bo no tak jak widzicie, łatwo jest to uszkodzić. Tutaj naprawdę nie trzeba się spieszyć, robimy wszystko powoli, z wyczuciem. Gotowe. Możemy wyjąć nasz tłumik. To były zamknięte kartridże. Ja sobie go wyczyszczę z tego redrumu. Zamknięte kartridże. Tutaj właśnie w tym miejscu była ta asysta powietrzna, taka mała komora uszczelniona o-ringiem. Pod nią znajdował się zamknięty, nierozbieralny tłumik. Sprawdzamy, czy po tych latach nie jest on zapowietrzony, bowiem te tłumiki niestety były nierozbieralne. Tak jak możecie, mam nadzieję, tutaj zauważyć, z tej strony on jest fabrycznie zagnieciony, tak aby nie można było tutaj tego plastiku wyjąć. Pod spodem są uszczelki. Tutaj z tej strony również jest zagnieciony, więc są to tłumiki nierozbieralne. Były to lekkie rozwiązania. Niestety pracowały w oparciu o małą ilość oleju. Ten olej też nie miał takiej właściwości jak dzisiejszy oleje. Czasami ulegał spienieniu. W modelach z roku 98 RockShox oferował tłumiki w kolorze czarnym fabrycznie oraz w kolorze niebieskim i czerwonym, które zawierały inną gęstość oleju. I właśnie wymieniając taki tłumik, można było sobie wyregulować, w cudzysłowie, wyregulować tłumienie odbicia. Ten tłumik pracuje nieźle i naprawdę nie jest zapowietrzony, co dobrze wróży. Jak sprawdzić, czy tłumik nie jest zapowietrzony? Powietrze dostaje się tutaj najczęściej pomiędzy tłokiem a uszczelką do środka i tworzy taką poduszeczkę. Tutaj w momencie prawidłowej pracy wyraźnie czujemy, że olej przepływający przez kanały wewnątrz tłumika spowalnia jego pracę. Kiedy natomiast tłumik natrafi na poduszkę powietrzną, przez chwilę tego tłumienia nie będzie. Będzie taki jałowy posuw. Jeśli ten tłumik będzie pracował skokowo, niestety w przypadku takich tłumików, tego typu zamkniętych fabrycznie, teoretycznie są do wyrzucenia. Te 20-24 lata temu były osoby, które starały się takie tłumiki naprawić, zregenerować. Jak to robiono? Otóż robiono to w taki dość barbarzyński sposób, mianowicie tłumiki były rozcinane. Wówczas można było dobrać się do oleju, do uszczelek, uszczelki wymieniano i tłumik najczęściej był klejony, aczkolwiek przy tego typu rozebraniu jego zamknięcie bez uwięzienia powietrza w środku nie do końca było możliwe, więc tak naprawdę po tego typu naprawie otrzymywaliśmy znów zapowietrzony tłumik, bądź tłumik, który szybko się zapowietrzy. Natomiast były też firmy, które oferowały tuningowane tłumiki, na przykład niemiecka firma MMM Bikes, jak dobrze pamiętam. Ona oferowała takie tłumiki wykonane z karbonu i było to tak naprawdę odbudowanie tłumika od podstaw. Natomiast ja tutaj chciałbym sprzedać Wam taki protip, o którym też wiele osób nie wie, bo niektóre z tych tłumików można było odpowietrzyć. Jak to zrobić? Należało tutaj wybić ten pin, wówczas mogliśmy wyjąć aluminiowy talerzyk i tutaj pod spodem, mniej więcej w tym miejscu, znajdowała się śrubka na śrubokręt krzyżakowy. Po jej odkręceniu
i włożeniu tutaj w ten tłok strzykawki, właśnie wkręceniu i uszczelnieniu, wlaniu oleju, podczas poruszania powolnego tłokiem można było wymienić olej i odpowietrzyć tłumik. Natomiast nie wszystkie te wersje kartridżowe posiadały właśnie tę śrubkę. Jeśli po wybiciu pinu, wyjęciu talerzyka śrubki tutaj wewnątrz tłoka nie będzie, no, oznacza to, że macie tłumik, z którym po prostu przy zapowietrzeniu nic zupełnie nie da się zrobić. Natomiast no, musimy przygotować się na to, że skoro że tłumik się zapowietrzył, albo ma wytarty tutaj tłok, albo zużyte są uszczelki i nawet takie odpowietrzenie no, nie wyeliminuje tych problemów. Taki tłumik będzie no, co jakiś czas się zapowietrzał, aczkolwiek ja w taki właśnie sposób naprawdę przedłużałem sobie żywotność tych amortyzatorów. Co dalej? Po wyjęciu wszystkich elementów z wnętrza amortyzatora, z goleni górnych, możemy przejść do inspekcji, w jakim stanie znajduje się anoda. Jeśli nie ma tutaj żadnych podejrzanych rys, nie ma wytarć, to znaczy, że amortyzator jest w dobrym stanie, będzie nam pracował jak należy i wszystko jest w porządku. Druga sprawa, musimy sprawdzić, jak wygląda stan amortyzatora wewnątrz. Musicie wiedzieć, że amortyzatory z tamtych lat często posiadały fabryczną wadę w postaci porysowanej gładzi goleni wewnątrz komory powietrznej. Kiedy taka rysa nam się w środku znajduje, tutaj wewnątrz, i rysa znajdzie nam się na wysokości pracy tej właśnie uszczelki, to przy każdym tego typu posuwistym ruchu to powietrze będzie przechodziło z komory pozytywnej do komory negatywnej. W tej komorze negatywnej, kiedy powietrze będzie magazynowane, będzie to powodowało skracanie się skoku. Ten amortyzator będzie się tutaj kompensował i skok będzie coraz mniejszy. W ostateczności może to powodować taki efekt, iż powietrze z komory negatywnej poprzez uszczelkę na tłoku będzie nam się wydostawało do wnętrza goleni dolnej i wypychało tę uszczelkę kurzową od spodu. Jeśli więc mamy golenie dolne z wypchniętą uszczelką kurzową od strony komory powietrznej, wiemy, że coś się dzieje, że to powietrze ucieka z komory powietrznej do goleni dolnej. Jak sprawdzić, czy mamy rysę? Najlepiej wziąć sobie latarkę, poświecić od wewnątrz. Tego na filmie na pewno nie będzie dobrze widać, natomiast świecąc właśnie od wewnątrz jesteśmy w stanie sprawdzić, czy taka rysa nam się znajduje. Ona będzie dobrze widoczna. Jeśli rysa jest, no nie ma po prostu możliwości naprawy, należałoby wymienić całą goleń i niestety taki element jest po prostu do wyrzucenia. Warto to sprawdzać za każdym razem, ponieważ no, czasami jest tak, że nie robiąc tego powietrze nam ucieka, my myślimy, że dzieje się to ze względu na zużyte bądź wadliwe uszczelki. Robimy ten serwis, a on nie przynosi skutku, bowiem cały czas coś się dzieje. Tutaj oczywiście należy teraz wyczyścić wnętrze goleni. Robimy to za pomocą bawełnianej szmatki bądź takiego papierowego ręczniczka. Przepychamy go przez goleń, ale tutaj uwaga, nigdy nie robimy tego za pomocą jakichś ostrych przedmiotów, które mogłyby właśnie zarysować nam tutaj goleń wewnątrz. Robimy to za pomocą specjalnych teflonowych patyczków. Niektórzy używają też drewnianych, no myślę, że obie opcje są dobre. No tutaj ważna uwaga, kiedy czyścimy sobie golenie wewnętrzne. No oczywiście możemy to zrobić za pomocą czystej bawełnianej szmatki, natomiast ja rekomenduję zmoczenie, zwilżenie takiej szmatki w oleju 15 WT. Będzie to bezpieczniejsze dla goleni, lepiej też je wyczyści i jest to naprawdę fajny sposób, który też pozwoli natłuścić nieco te golenie, będzie nam łatwiej je później włożyć w uszczelki. Natomiast oczywiście te golenie nie mogą być zaolejone, muszą być po prostu delikatnie nawilżone i tyle wystarczy. Co dalej? W przypadku tego tłumika, który, tak jak już Wam wspomniałem, o dziwo nie jest zapowietrzony i działa naprawdę bardzo fajnie, ograniczamy się jedynie do wymiany o-ringu. Tutaj znajduje się taki ślizg. Ten ślizg zdejmujemy, aby nam nie przeszkadzał i zdejmujemy o-ring.
O-ring możemy zdjąć za pomocą tej właśnie kujki, wtedy to nam bardzo ułatwi jego wyciągnięcie, ale czasami powoduje przy nieumiejętnym posługiwaniu się tym narzędziem rysowanie tego aluminiowego talerzyka. Dlatego to robimy albo wprawnymi rękami, albo robimy to w ostateczności. Ja sugeruję użycie właśnie takiej szmatki. Łapiemy tutaj o-ring z dwóch przeciwstawnych stron. Naciągamy tak, aby tutaj nam uszczelka zaczęła wychodzić i za pomocą drugiej dłoni możemy ją łatwo bądź mniej łatwo zsunąć z tego talerzyka. Naciągamy i staramy się ją zsunąć. Zeszła. Natomiast nie zawsze dzieje się to tak prosto, czasami trzeba się z tym pobawić, pomęczyć. No te uszczelki też bywają zdeformowane, fabrycznie są dość ciasno osadzone, ale tak jest po prostu bezpieczniej dla Waszego amortyzatora. Starych uszczelek nigdy nie wykorzystujemy ponownie, one są do wyrzucenia, nawet jeśli amortyzator nie puszcza powietrza, zawsze sugeruję wymianę uszczelek na nowe. Po zdjęciu uszczelki możemy założyć nowy o-ring. Pozostaje tylko kwestia wyboru odpowiedniego smaru. W latach, w których produkowany był ten amortyzator, RockShox używał smaru pod nazwą Judy Butter. Aktualnie mamy do wyboru 3 smary. Może być to SRAM Butter, którego wszyscy znacie. No jest to bardzo lekki, bardzo śliski smar, który zapewnia naprawdę niski współczynnik tarcia i w sumie fajne działanie amortyzatora, ale też szybko traci swoje właściwości. Może być to smar Dynamic Seal z dodatkiem PTFE, czyli teflonu. Jest to smar głównie używany w damperach, natomiast ostatnio RockShox zaleca go także do niektórych swoich amortyzatorów przednich. Ostatnim smarem rekomendowanym przez RockShoxa jest smar PM600. Jest to bardzo gęsty smar, który też zapewnia najlepsze właściwości uszczelniające. Ja w przypadku starych seedów bardzo mocno rekomenduję używanie właśnie takiego smaru. Na nowy o-ring nanosimy niewielką ilość smaru po to, aby go natłuścić. I taki natłuszczony o-ring możemy instalować na naszym talerzyku. Zakładamy ślisk. Następnie większą ilość smaru możemy nałożyć tutaj na o-ring, jak i na sam ślisk. Nie ma co przesadzać i nakładać nie wiadomo jakiej ilości, ale i tak ten smar zostanie zepchnięty podczas montażu, a od góry ten o-ring będzie jeszcze uszczelniony za pomocą fluidu. Natomiast oczywiście nie oszczędzamy, dajemy go tyle, ile widzicie na filmie. Jak również tutaj smarujemy za pomocą tego samego smaru gwint. Tak przygotowany tłumik jest gotowy do montażu w amortyzatorze, ale oczywiście musimy zająć się jeszcze komorą powietrzną. To jest nasza komora powietrzna. Tutaj od góry wygląda analogicznie jak w przypadku tłumika, czyli zdejmujemy sobie tutaj ten ślisk. Delikatnie zdejmujemy o-ring uszczelniający komorę pozytywną. Naciągamy, drugą ręką sobie pomagamy i ściągamy o-ring. Zdjęty. Czyścimy talerzyk. I tutaj widzimy taki quasi cartridge, który oczywiście jest rozbieralny. Po prostu wysuwamy sobie tłok. Ten tłok nam wyjdzie do końca. Tu jest taka jeszcze aluminiowa podkładka, też ją odkładamy w taki sam sposób jak w przypadku o-ringu. Wyciągamy i będziemy zakładali nowy. A tutaj wewnątrz znajduje się uszczelka wargowa.
Ono znajduje się tylko z tamtej strony. Tutaj mamy jeszcze jakieś pozostałości czegoś. To wszystko oczywiście musi być usunięte, wyczyszczone. Trochę wygląda jak pozostałości Loctite'u bądź innego specyfiku noszonego na gwinty. W przypadku uszczelki wargowej tutaj już możemy pomóc sobie wspomnianym przyrządem i robimy to w bardzo delikatny sposób, aby właśnie nie uszkodzić tutaj żadnego elementu wewnętrznego, nie zarysować go. Delikatnie wkładamy sobie go w uszczelkę i zsuwamy to wszystko. I analogicznie jak w przypadku tłumika, po dokładnym wyczyszczeniu naszego elementu ze starego smaru, starego oleju, możemy przystąpić do montażu. Quadring również musi być delikatnie na sam początek natłuszczony smarem. Instalujemy go na kartridżu. Oczywiście quadring nie może być skręcony, patrzymy, czy nic takiego się nie stało. Jeśli nie, instalujemy naszą uszczelkę wargową. Tutaj oczywiście uszczelka wargowa, odwrotnie jak w przypadku o-ringu i quadringu, może być zorientowana w dwie strony. Nie wiem, czy to będzie widać. Może wezmę sobie tutaj dodatkowy odcinek ręcznika papierowego. Być może na tym tle będzie to lepiej widoczne. Natomiast jak widzimy tę uszczelkę wargową z boku, to ona tutaj z jednej strony się rozszerza. W przypadku tej uszczelki, tego zorientowania, ona rozszerza się w dolnej części. I tutaj właśnie widać, że ta uszczelka posiada taki rowek wewnątrz, natomiast od drugiej strony tego właśnie rowka nie ma. Tym rowkiem, tą szerszą częścią, uszczelkę instalujemy do dołu. Również możemy ją lekko natłuścić. I delikatnie instalujemy ją w środku. Jeśli uszczelka jest dobrze osadzona, możemy przystąpić do montażu tłoka naszej komory powietrznej. Sam tłok też czyścimy. I teraz należy sprawdzić element, o którym wspominałem przy odkręcaniu. Mianowicie wydawało mi się, że któryś z elementów kręci się razem z tą bądź tą nakrętką. Tutaj, jak widzicie, tłok jest fabrycznie zagnieciony. Natomiast czasami zdarza się, że to zagniecenie nie wytrzymuje próby czasu i ten element zaczyna obracać się niezależnie od tego. Jeśli taka rzecz ma miejsce, niestety tutaj będziemy mieli przebicia powietrza, no i obawiam się, że taki tłok jest do wyrzucenia. Natomiast widzę, że tu jest wszystko w porządku, nic złego się nie dzieje. Jedna jeszcze ważna rzecz, mianowicie w przypadku komory powietrznej mamy tutaj dodatkowy wentyl, którego wykręcamy. Jak widzicie, wewnątrz znajduje się dużo redrumu i ten redrum musi stąd zostać usunięty. On będzie tylko przeszkadzał. Jak widzicie, on sobie tu zaczyna wypływać i jest go naprawdę dużo, dlatego musimy poczekać, aż całość nam tego redrumu się samoistnie wydobędzie. Możemy też posiłkować się ewentualnie sprężonym powietrzem i przepchnąć ten redrum od góry. Kiedy redrum już wyciekł, możemy wspomóc się patyczkami kosmetycznymi, które dodatkowo pozwolą wyczyścić nam ten tłok wewnątrz. Jest w porządku. Wkłady wentyli możemy wymienić na nowe. Nie sądzę, aby były zużyte, natomiast po tylu latach myślę, że warto wkręcić nowe, które sobie zawczasu przygotowałem. Nie są to drogie elementy, a jednak nie będziemy później zastanawiali się, dlaczego powietrze nam schodzi. Tłok należy delikatnie natłuścić, posmarować tym samym smarem PM600, który był używany do uszczelek w komorze. Nie zapominamy o aluminiowej podkładce, która pełni tutaj bardzo istotną funkcję, mianowicie dociska tutaj po napompowaniu tę uszczelkę wargową.
Instalujemy tłok, zbieramy nadmiar smaru. Był to tak naprawdę bardzo wadliwy w konstrukcji system. RockShox skorzystał z niego tylko przez rok, a działo się tak właśnie ze względu na wspomnianą uszczelkę wargową. Tutaj to połączenie było bardzo problemogenne, często nieszczelne, często ta uszczelka mimo tego właśnie talerzyka potrafiła wyskoczyć, rozszczelnić układ. Poza tym ta cała tuba, cały ten quasi cartridge ważył też swoje, a jak sugeruje nazwa SID, czyli Super Light Integrated Design, musi to być lekki amortyzator, właściwie super lekki, i na szczęście RockShox po roku korzystania z takiego systemu zaproponował zupełnie nowe rozwiązanie, lżejsze, ciekawsze, fajniejsze, bardziej user-friendly. Tutaj smarujemy sobie smarem jeszcze O-ring, smarujemy ślizg. Nie zapominamy tutaj o nasmarowaniu quadringu i tutaj ma być nasmarowana nakrętka dolna. I tak przygotowana komora powietrzna jest gotowa do montażu. My musimy zająć się jeszcze górnymi korkami. Z nich również demontujemy O-ringi w analogiczny sposób, który pokazałem Wam w komorze powietrznej i tłumiku. O-ringi po tylu latach są naprawdę zdeformowane, może tego nie widać, na pewno tego nie widać dobrze na kamerze, ale one są zdeformowane, nie nadają się do ponownego użytku. Po wyczyszczeniu bierzemy nowe O-ringi, natłuszczamy je smarem, instalujemy, sprawdzamy, czy się nie zwinęły. Też możemy je naciągnąć. Przykręcamy wkłady wentyli, które wcześniej wykręciłem, przygotowałem sobie nowe. Następnie warstwą smaru PM600 smarujemy sam O-ring, jak i gwint. Po tym wszystkim możemy przejść do montażu naszych elementów w goleniach górnych. Zaczniemy sobie od tłumika. Tutaj jeszcze troszkę go dosmarujemy i nanosimy na palec troszkę smaru. Tłumik oczywiście znajduje się w prawej goleni i tę goleń smarujemy od wewnątrz, co ułatwi nam montaż. Następnie możemy wsunąć, delikatnie uważając na O-ring, możemy wsunąć tłumik do środka. Dokręcamy. To samo robimy z drugą stroną, z komorą powietrzną. Natłuszczamy smarem goleń wewnątrz. Tutaj oczywiście nie przesadzamy z ilością smaru, to nie ma pływać w smarze, ale ta goleń ma być natłuszczona, nasmarowana i wsuwamy naszą komorę powietrzną do końca. I możemy teraz dokręcić kluczem. Pamiętamy o tym, że gwint jest lewoskrętny, czyli dokręcamy tak, jak normalnie byśmy odkręcali. Oczywiście korzystamy z klucza dynamometrycznego. Tutaj szukamy teraz siły dokręcenia. Dla tego SID-a jest to 5,7 Nm. Bierzemy klucz dynamometryczny. Osobiście nie stosuję kluczy mechanicznych. Mają tak naprawdę znacznie gorszą dokładność jak klucze elektroniczne. Włączamy 5,7. Przestawiamy na odwrotne obroty. Zakładamy klucz i dokręcamy, pamiętając o tym, aby go przytrzymać. Dokręcone. Dokręcone. Teraz możemy uszczelnić górne O-ringi, które znajdują się wewnątrz, za pomocą fluidu.
Foxa, który jak wspomniałem, moim zdaniem najlepiej spełnia swoją rolę. Nie jest tani, ale po prostu warto go stosować. Tutaj do środka lejemy dosłownie kilka mililitrów, od 3 do 5. Tak, żeby ten talerzyk mógł być przykryty. Następnie możemy przykręcić górne korki. Nie ma znaczenia, który gdzie, oba są identyczne. Zaraz sprawdzimy, jaką wartość RockShox podawał. 6,8 Nm. Następnie bierzemy golenie dolne i zaczynamy od inspekcji uszczelek kurzowych. Tutaj, tak jak widzicie, znajdują się oryginalne uszczelki, nigdy nie wymieniane. I gdy je pod światło weźmiemy i zaczniemy je delikatnie uginać, naciągać, jeśli tu zaczną nam się pojawiać takie prążki, oznacza to, że uszczelki są sparciałe. Te uszczelki są naprawdę w świetnym stanie i przyznam szczerze, że też ze względu właśnie na wspomniane gumy ochronne nie chciałbym używać tutaj nowych uszczelek, przynajmniej nie w tym momencie. Na pewno te uszczelki po wielu latach być może warto byłoby wymienić. Niemniej, no też bardzo istotna jest chęć zachowania oryginału. Tak jak mówię, te uszczelki nie są sparciałe, guma wydaje się być w dobrym stanie. Osobiście chętnie zostawię je w oryginale, przynajmniej do momentu, kiedy nie zaczną puszczać oleju. Sprawdzamy ślizgi. Tutaj ślizgi oczywiście są w stanie idealnym. Zastosowano tutaj najlżejsze ślizgi. Gdybyśmy chcieli zyskać na sztywności, możemy właśnie dolny ślizg, ale nawet i górny wymienić na bardziej współczesny z roku 2003-2007, kiedy ślizgi właśnie były troszkę szersze, zapewniały większą płynność pracy, nieco wyższą sztywność, ale też muszę Wam powiedzieć, że właśnie te golenie były sztywniejsze niż golenie kolejne i moim zdaniem były ciekawsze, a nawet były lżejsze. Także tutaj ślizgów nie wymieniamy. Gdyby ktoś z Was posiadał starszego Seeda i chciał tego dokonać, to w serwisie Bajka posiadamy zarówno niezbędne urządzenia, narzędzia, jak i zapas ślizgów na wiele lat, także w tych amortyzatorach możemy Wam ślizgi wymieniać. Tak jak widzicie, w tym modelu, a jest to model z 1999 roku, mamy tylko i wyłącznie uszczelkę kurzowo-olejową, nie mamy gąbek, mamy pustą przestrzeń i znajduje się wewnątrz dopiero ślizg. RockShox dopiero w roku 2000 zaproponował tak zwane rozwiązanie Triple X, które zawierało w sobie uszczelkę kurzową, pod nią była cieniusieńka gąbka i na końcu uszczelka olejowa. Moim zdaniem znacznie gorsze rozwiązanie, zapewniało wysoki współczynnik tarcia. Rok później znów kolejna wersja, która była już docelowa, mianowicie uszczelka kurzowo-olejowa znów i pod nią gruba, jak na Seeda oczywiście, gąbka. I ja tutaj takie gąbki mam nowe, zastosuję w tym amortyzatorze, poprawi to jego działanie, wydłuży jego żywotność. W celu montażu tych gąbek muszę je nawilżyć wspomnianym fluidem. Po obfitym nawilżeniu gąbek we fluidzie możemy je umieścić pomiędzy uszczelką a ślizgiem. Tutaj bardzo ważne, możemy pomóc sobie tą kłójką. Bardzo ważne, aby gąbka nie była zawinięta, podwinięta, ponieważ może zaklinować się przy montażu goleni górnych. Musi dokładnie wejść w swoje miejsce. Kiedy dobrze ją osadzimy, ona z każdej strony musi znaleźć się w stosownym zagłębieniu i nie może wystawać, nie może być zagięta, podwinięta. Po tego typu operacji należy czystą bawełnianą szmatką dokładnie zebrać wszelki fluid z uszczelki, ponieważ będzie wchodził w niechcianą reakcję ze smarem. Możemy wspomóc się odtłuszczaczem. Czyścimy uszczelki, uważając na gąbeczki, aby ten odtłuszczacz nie przydostał się na nie właśnie.
Jakiego smaru użyć na uszczelki? No, możemy użyć wspomnianego PM600. Kiedyś testowałem go i moim osobistym zdaniem jest zbyt gęsty, nie sprawdza się. Czerwony smar SRAM Butter jest bardzo fajnie działającym smarem, ale w przypadku tych seedów również nie jest dobrym rozwiązaniem. Osobiście polecam użycie zielonego smaru z dodatkiem PTFE. Jest gęstszy niż butter, ale też mniej klejący jak czerwony PM600. Tego smaru nie może być zbyt dużo, bo on i tak w takim wypadku przy montażu goleni górnych zostanie zsunięty wewnątrz na ślizg i na gąbkę. Nie może go też być oczywiście za mało, nie oszczędzamy. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widać. Co lejemy do goleni dolnych? Tak jak widzieliście, ja sobie tu przygotowałem wcześniej olej RockShoxa 15WT, który był stosowany właśnie w tych rocznikach, w tych amortyzatorach. Niemniej zamiennie korzystano również z Red Roomu. Ja tak naprawdę nie rozbierałem oczywiście tego amortyzatora wcześniej, nie przygotowywałem się do tego nagrania, także nie wiedziałem, co będzie w środku, bo RockShox pomimo informacji w manualu, że leje 15WT, czasami lał Red Room. Także skoro fabryka nalała Red Room, ja wychodzę z tego samego założenia i naleję właśnie do środka fluidu. Taki protip. Możemy kilka mililitrów fluidu wlać strzykawką pomiędzy dolny a górny ślizg. Nowsze amortyzatory posiadają takie tutaj kanaliki w ślizgach, które ułatwiają transport tego oleju pomiędzy ślizgiem. No, stare amortyzatory takich udogodnień niestety nie mają. Ile lejemy do środka? Manuale często podawały informację, iż należy nalać około 5 ml oleju na lagę. Ja uważam, że jest to zdecydowanie za mało. Do tego typu amortyzatora należy nalać pomiędzy 10 a 15 ml. Wlewamy dosłownie po kilka mililitrów pomiędzy ślizgi. Wcześniej oczywiście pamiętamy o nasunięciu gum ochronnych. One tutaj mają takie swoje wycięcia, które muszą być zlicowane z tymi tutaj frezowaniami, wycięciami właściwie na koronie. Nasuwamy, wyrównujemy i możemy wsunąć golenie dolne, uważając, aby nie podwinąć uszczelek. Następnie wlewamy resztę fluidu do goleni. I z drugiej strony czyścimy z pozostałości, zsuwamy do końca i możemy przystąpić do skręcania goleni dolnych z tłokami amortyzatora. Bierzemy nakrętkę, przykręcamy ją na początku palcami, następnie drugą. Ja tutaj wcześniej przygotowałem sobie nową podkładkę. Jest to podkładka, którą RockShox nazywa Crash Washer. Tutaj jest stara, która będzie do wyrzucenia. Tę nakrętkę wkręcamy z drugiej strony amortyzatora. Sprawdzimy, z jaką siłą dokręcamy nakrętki. 4,5 Nm. I dokręcamy. Pamiętamy oczywiście, aby dociskać klucz. ,5 Nm, gotowe. Dlaczego dokręcanie tych nakrętek z odpowiednią siłą jest takie ważne? To nie jest żaden mój wymysł, czy chęć pokazania, nie wiem, jakichś wspaniałych narzędzi. Natomiast tutaj chodzi o to, że jeśli dokręcimy te nakrętki z siłą większą niż wspomniane 4,5 Nm, bardzo możliwe, że przekręcimy tłok. Mianowicie te elementy, które są, pamiętacie, pokazywałem Wam, fabrycznie spasowane, zagniecione. Jeśli dokręcimy zbyt mocno, one się rozłączą i powstanie luz. Ten luz będzie generował ubytki ciśnienia, więc tak naprawdę te 4,5 Nm naprawdę traktujemy bardzo, bardzo poważnie. Dokręcamy. Na koniec
Pamiętamy o tym, aby te gumy znalazły się tutaj dokładnie w swoich miejscach na uszczelkach, żeby nie podchodziły do góry podczas pracy widelca. Możemy napompować amortyzator. Do tego, tak jak wspominałem, niezbędna jest pompka z adapterem. Zaczynamy zawsze od komory pozytywnej. Ile należy pompować? Przykładowo dla zawodnika, który waży około 70 kg, możemy napompować do górnej komory około 100 PSI i powiedzmy 80-100 PSI do komory dolnej. Teraz możemy przystąpić do pompowania komory negatywnej, natomiast po przekręceniu amortyzatora do góry zalecam pozostawienie go na chwilę, aby ten gęsty fluid spłynął sobie w dół. W przypadku, kiedy w komorze górnej mamy pozytywnej 100 PSI, tutaj myślę, że zacząłbym od jakichś 80-90 PSI. Przechodzimy do napompowania ostatniej komory, tak zwanej asysty powietrznej. Tutaj wtłaczamy około 20-30 PSI z reguły. Ta komora pozwala na bardzo fajne dobranie charakterystyki pracy widelca do naszych potrzeb. Na końcu zakładamy plastikowe nakrętki chroniące wentyle przed dostawaniem się brudu. Na koniec nie byłbym sobą, gdybym tego amortyzatora nie zważył. Ciekaw jestem, jaki wy wynik obstawiacie. Mam nadzieję, że wynik będzie dobrze widoczny. Jest to 1380 gramów. Dużo czy mało? No ja uważam, że jak na SIDA jest to dużo. Niemniej nie możemy zapominać, że jest to wersja przejściowa z 1999 roku, która posiada regulowany tłumik, czyli cięższy ze stalowym tłokiem. Jest to model C3. Tutaj posiada w komorze powietrznej aluminiowy carriage, dodaje masy. No i mamy także osłony, ciężkie gumowe osłony na golenie, jak również długą rurę sterową. Pierwszy wypust SIDA z 1998 roku był bardzo lekki. Ten amortyzator potrafił ważyć około 1120-1150 gramów. Później właśnie nastąpił rok 99, ten model przejściowy, który miał kilka fajnych feature'ów, jak właśnie ten regulowany tłumik, dodatkowa komora powietrzna, czy w ogóle negatywna komora powietrzna, bo pierwsze wcielenie SIDA posiadało jeszcze stalową sprężynę negatywną. Był to widelec bardzo fajny, ale też bardzo ciężki w regulacji, bo żeby jakiejkolwiek regulacji dokonać, oprócz oczywiście ciśnienia powietrza, trzeba było sobie ten amortyzator rozebrać. Następnie w roku 2000 znów RockShox powrócił do sprawdzonych, naprawdę bardzo lekkich rozwiązań i na przykład model Race ważył nieco więcej niż model 98. On potrafił ważyć 1160-1180 gramów. Ja taki amortyzator posiadam w swoim prywatnym rowerze, natomiast jest on bardzo mocno tuningowany i waży w tym momencie 1040-1050 gramów, w zależności od konfiguracji. I o tym amortyzatorze na pewno kiedyś Wam też opowiem. Jest to w pełni działający amortyzator, w pełni sprawny, posiada tłumienie, posiada też dwie komory i naprawdę jest bardzo, bardzo fajny. Tym samym żegnam się z Wami dzisiaj. Cześć i do zobaczenia w kolejnym filmie.